Wszystkie dzieci zebrano na jednym z dziedzińców przy Placu Zgody, no i rozstrzelano. Co to za niezwykła huśtawka? Jaką tajemnicę kryje ta kamienica? Oraz czego budynek był w tym miejscu? O tym już za chwilę. Cześć, w dzisiejszym odcinku idziemy w kierunku Starego Podgórza, w kierunku ulicy Józefińskiej. Kręcę ten materiał na zupełnie nowej kamerce, mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. I dzisiaj kontynuujemy temat związany z okupowanym Krakowem 1939-1945. Tak jak pewnie już wielu z Was, co było wcześniej na moim kanale, widziało, jest odcinek o tramwajach w okupowanym Krakowie. I mi się zdaje, że nie wyczerpaliśmy do końca tematu związanego z tamtym miejscem. Na pewno tak jest. Dlatego pokażę Wam właśnie ulicę, która jest całkowicie niepozorna, ale skrywa dużo naprawdę fajnych miejsc historycznych. Można powiedzieć, fajnych to chyba jest nawet złe słowo, one są dość tragiczne, więc zobaczymy te miejsca, spokojnie się tam przejdziemy i pokażę Wam, co się znajdowało w tym miejscu, ale nie tylko w czasie II wojny światowej. A więc nie przedłużajmy dalej. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie i Podróże. Zaczynamy, czas start. Zbliżamy się powoli do mostu Piłsudskiego. Na mapie z okresu wojennego, zresztą zwróćcie uwagę, jak wtedy nazywał się rynek główny, bo może to być dla kogoś zaskoczeniem, przemieszczamy się w kierunku Kazimierza. W 1941 roku nastąpiło przesiedlenie z tej części Krakowa ludności żydowskiej na Podgórze. Zwróćmy uwagę, że idąc w kierunku ulicy, która będzie bohaterką dzisiejszego odcinka, przechodzą przez przejście na ulicy Krakowskiej, tuż przy Wiśle, i nawet nie zdawałem sobie sprawy, że w swoich archiwach mam fotografię dokładnie z tego samego miejsca, z czasów właśnie przesiedlenia. Wróćmy jeszcze na chwilę do czasów współczesnych. Przemieszczam się ulicą Podgórską w kierunku Kładki Bernatki, gdzie w czasach II wojny światowej znajdowały się tylko filary dawnego mostu, a wzdłuż ulicy, którą idę, kończył bieg tramwaj wąskotorowy. Więcej podobnych fotografii znajdziecie na innym moim filmie. Tymczasem my już jesteśmy na Kładce i zmierzamy na Stare Podgórze. Po prawej stronie widzimy most Piłsudskiego, o którym przed chwilą wspominałem, a po lewej jest most Powstańców Śląskich. W jego miejscu znajdował się most Krakusa, o którym też już kiedyś opowiadałem, ale tutaj również posiadam fotografię z czasów przesiedlenia Żydów do getta na Podgórze. Wchodzimy na Stare Podgórze, ale musimy na chwilę zatrzymać się przy dwóch obiektach niezwiązanych z gettem. Oczywiście bez pominięcia faktu, że tuż nad Wisłą obecnie znajdziecie mnóstwo restauracji i kawiarni. Pierwszym punktem jest malutki skwer, na którym znajduje się pomnik Juliusza Lea, prezydenta miasta Krakowa, za którego kadencji wolne miasto Podgórze połączyło się z Krakowem. Jednak spójrzmy szerzej. To on sfinalizował wykupienie Wawelu od Austriaków w 1905 roku. Za jego kadencji zostało przyłączonych 14 nowych dzielnic do miasta, wybudowano most Krakusa, elektrownię miejską, nowy dworzec towarowy, nowe linie tramwajowe, wyregulowano bieg Wisły. Dobra, stop! To chyba na inny odcinek.
Jeszcze warto chociaż wspomnieć, że nazwa ulicy Józefińskiej nie wzięła się od jakiegoś zakonu świętego Józefa, jak niektórzy mogliby pomyśleć, a od ustroju polityczno-religijnego. Józefinizm zapoczątkowała habsburska cesarzowa Maria Teresa, a kontynuował go jej syn Józef II. Polegało to na tworzeniu kościoła państwowego oraz podporządkowaniu całokształtu życia religijnego obecnie rządzącym. Między innymi papież nie mógł mianować biskupów bez zgody władcy, czy na przykład cesarz zabronił wywozu pieniędzy zbieranych dla papiestwa. Cesarz miał mieć też między innymi kontrolę nad nauką młodych księży w seminariach. Oczywiście nie wszystkim to się podobało. Na terenie Galicji arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego Władysław Hieronim Sierakowski wbrew wyraźnym zaleceniom władz nie zezwolił państwowemu komisarzowi na towarzyszenie mu w czasie jego wizytacji w archidiecezji, co w innych diecezjach cesarstwa, zwłaszcza w Galicji, w owym czasie stawało się regułą. Po śmierci cesarza większość tych reform odwołano. To tak w skrócie. Wróćmy na początek ulicy Józefińskiej. Widzimy tu ciekawą instalację, huśtawkę poświęconą Gombrowiczowi i jego potyczkom z absurdami w Polsce. W zależności od działań użytkowników tej instalacji górę biorą rodacy lub Gombrowicz. Za projekt odpowiada Małgorzata Markiewicz. Obiekt powstał w 2012 roku w ramach festiwalu Artboom. Nie wiem, czy twórcy tej instalacji zdawali sobie sprawę, ale powstała ona mniej więcej w miejscu, gdzie znajdował się mur getta. Dokładnie przede mną znajdował się pośrodku ulicy mur. Te nowe apartamentowce po lewej stronie stoją już poza obszarem getta. Tymczasem my obracamy się w prawo i widzimy pierwsze ważne miejsce. Za mną znajduje się tak zwany Arbeitsamt, czyli można powiedzieć urząd pracy, który już znajdował się na terenie getta. To właśnie tutaj wydawano tak zwane Kennkarty, które miały zastąpić przedwojenne dowody osobiste, które w czasie okupacji były na masową skalę podrabiane. Kennkarty Polaków miały kolor szary, Żydów i Cyganów żółty, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów i górali podhalańskich niebieski. Dodatkowo dokumenty mniejszości oznaczone były literami. Litera J była dla obywateli żydowskiego pochodzenia. Do wydania Kennkarty niezbędne były wniosek ubiegającego się, metryka, dowód osobisty, ewentualnie świadectwo ślubu, a Polaków obowiązywało złożenie pod przysięgą oświadczenia o aryjskim pochodzeniu. Dzięki temu, że w procedurę wydawania nowych dokumentów zaangażowani byli polscy urzędnicy, można było łatwiej wystawiać Kennkarty z fałszywymi danymi. Ale czy Kennkarty były podrabiane? Oczywiście, że tak. Jest taki dowcip z czasów wojennych, czarny humor co prawda, ale dlaczego doszło w Warszawie do pierwszej wywózki? Dlatego, że gubernator Fischer, który wtedy tam rezydował, po prostu dostał ofertę na czarnym rynku kupienia swojej własnej Kennkarty. Wróćmy na chwilę na Kazimierz. Przed II wojną światową na ulicy Skawińskiej w tym właśnie miejscu znajdował się szpital żydowski. Podczas przesiedlenia Żydów na teren getta przeniesiono go do budynku tuż obok wcześniej pokazywanego Arbeitsamt. Dla uściślenia mieściły się tam dwie placówki: szpital dla przewlekle chorych oraz szpital żydowski. Ale powiedzenie, że ta historia nie ma happy endu, byłoby bardzo nie na miejscu, ponieważ tutaj również rozegrały się tragiczne historie. Podczas likwidacji getta wszystkich pracowników szpitala, a także ludzi, którzy tutaj się leczyli, kazano im wyjść na dziedziniec, a następnie rozstrzelano.
Trafiamy pod budynek numer 18. Tutaj mieściła się żydowska samopomoc społeczna, a wcześniej był to budynek Podgórskiej Kasy Oszczędności. Obecnie miejsce to jest siedzibą jednego z banków. Warto zwrócić uwagę na secesyjny styl fasady budynku wzniesionego w 1910 roku przez Antoniego Dostala. Teraz zauważmy jedną rzecz. W 1942 roku, a dokładniej w grudniu już bliżej końca istnienia getta na Podgórzu, faszystowskie Niemcy postanowiły podzielić getto na dwie części. Oznaczona literą A część, po której szliśmy do tej pory, miała być dla osób pracujących. Wszystkich pozostałych umieszczono w drugiej części, oznaczonej literą B. Wśród budynków było więzienie oraz jeszcze jedno miejsce. Za mną znajduje się budynek numer 31, a tam dalej w głębi, nie będziemy tego widzieć, znajdował się budynek 41. To były właśnie kolejne miejsca, gdzie znajdował się dom dla sierot w getcie krakowskim. Podczas jednego z wysiedleń jesienią 1942 roku dzieci prowadziła na stację kolejową dyrektorka sierocińca Anna Feierstein i Dawid Kurzman, znany również jako krakowski Korczak. Oczywiście dzieci wywieziono do obozów zagłady. To miejsce przemianowano na dom dziecka dla dzieci rodziców, którzy pracowali, i niestety tu też jest kolejny tragiczny finał tej historii, ponieważ podczas likwidacji getta wszystkie dzieci zebrano na jednym z dziedzińców przy Placu Zgody, no i rozstrzelano. My kończymy dzisiejszą wędrówkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcam gorąco do polubienia tego filmu. Oczywiście też do zostawienia komentarza. Może macie jakieś dodatkowe informacje, chcecie coś sprostować. I co? Poza tym wszystkim zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, żeby Wam się pojawiały powiadomienia. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!